Children of the Corn Genesis. What the shit? Tak jest oficjalny tytuł. To amerykański slasher z 2011 roku, napisany i wyprodukowany i tak dalej, te wszystkie... Film Genesis został wydany bezpośrednio na DVD w 2011 roku, a w 2018 ukazała się kontynuacja filmu, czyli Children of the Corn Runaway. Jeżeli się zastanawiasz, dlaczego ktoś czekał 7 lat, ażeby zrobić kontynuację i dlaczego ten film powstał 10 lat po poprzedniej części, no to jedno jest bardzo oczywiste. Nikt tego nie chciał oglądać. Nikt nie bardzo tego to ogarniał. Dlaczego w ogóle zatytułowano to Genesis, czyli Geneza? Nikt naprawdę tego nie wie, nikt tego nie ogarnia, no ale dobra. Skoro już jesteśmy, no to oczywiście trzeba przeczytać, jaka jest fabuła. Samochód Tima i Ali psuje się, a oni próbują znaleźć schronienie w odległej, pustynnej chacie po tym, jak się zgubili. Ameryka, wiesz, ciepło, upał normalnie, plus 500 stopni. I co się dzieje z autem? Chłodnica. No... Nie uwierzysz. No więc znajdują jakiś dom, okazuje się, że jakaś stara rudera w ogóle zrobiona nie wiadomo z czego, z jakiejś tam sklejki, szczękoblaszaków czy innej papy. Zachodzą, a tam stoi facet. Billy Drago w ogóle, facet i wiesz, z ryja patrzy na niego i od razu widzisz, że to jest... Od razu widzisz, że facet normalnie gdzieś tam w piwnicy eksperymentuje z królikami, coś tworzy, coś robi. Gdzieś, wiadomo, widać, że na dachu nie ma fotowoltaiki, tylko pewnie prąd czerpie stąd, że tam gdzieś dzieciaki na rowerkach i tak jest zrobione. No po prostu koszmar, masakra, nie? No i słuchaj, oni wbijają do tego kolesia, no nic się nie zgadza. Ta jedna jest w ogóle, jest w ciąży, on to widzi, tego Billy'ego Drago, żona, dziewczyna, narzeczona, matka i kochanka, co tam jeszcze było w tym serialu? W ogóle zarywa do starego, z jęzorem skakuje. No ale bzdura, ale wyobraź sobie, dobra. Tym. Po prostu jest źle. Czy możemy sobie na nos, bo okazuje się, że zadzwonili, ale okazało się, że jesteście poza zasięgiem, więc wasze autokasko nie obejmuje, więc możemy być, ponieważ jest... Normalnie byśmy przyjechali, ale jest niedziela niepracująca, nie handlowa, więc w tym momencie nie możemy, więc dopiero pojutrze i tak dalej, więc musicie poczekać całą noc. A jeżeli nie, no oni stwierdzają, no musimy, bo oczywiście warsztat w samochodzie w mieście też nieczynny. No to słuchaj, facet im mówi tak, dobra, możecie siedzieć w tym domu, ale po pierwsze, nie kręcić się, nie łazić, nie rozglądać. Zastanów się i zgadnij, co te tumoki robią, a właściwie ta pani. Kręci się, łazi, rozgląda. You didn't see that coming? No i okazuje się, że tam jest jakiś dzieciak, który ma nadprzyrodzone mocy, wiesz, potrafi wodę zamienić w wino, sprawić, że we wszystkich tych biedronkach w Polsce jest taka sama cena i tak dalej, takie rzeczy potrafi ogarnąć. No i jest źle, no tutaj oczywiście oni chcą uciec, ale zaczynają krzesła po całym domu. Tutaj wszystko się rusza, wiesz, przenoszą się rzeczy. Tam zostawia słoik z moczem, teraz on jest tam. No takie się rzeczy dzieją, takie są sprawy w tej produkcji. No i patrzą, jest policja. Tylko policja szanuje. Jest policja i nagle policjant idzie i niczym Superman. Normalnie tak patrzyłem, tylko mówię, czy to nie jest ten Henry Cavill? Ale no nie, po tym przełożeniu on w Hellraiserze występował tam chyba w 8, czyli no tutaj się już nie załapał. No po prostu masakra. Fabuła tego filmu, no oczywiście potem oni z tego domu szybko uciekają autem, tylko i wyłącznie po to, żeby się okazało, że jest wypadek. Oni sobie jadą autem, no wiadomo jak autem jadą, nie? I to nagle tam dzieciak ten, co ma nadprzyrodzone, wiesz, ten, co potrafi sprawić, że nagle filmy Patryka Wegi są dobre. Ma tam gdzieś resorówki i bawi się, one się przewracają, wywracają i jest wypadek, wiesz. I tylko pokazane, jak nasi bohaterowie reagują na to. Po czym jest wypadek, jest pokazane, jest kamera na gościa. Koniec. Nie ma. Gościu nie żyje, nie ma go. Odłożył łyżkę. Po czym zabierają ją, koniec, dziękuję bardzo. Chciałem powiedzieć, że ten film jest przynajmniej w czymkolwiek dobry. Jest jedna rzecz, która mi się podobała, o niej za chwilę powiem, ale zacznę może od fabuły, którą ci opowiedziałem. Tak, ja opowiedziałem cały film, całe 81 minut. To jest taka z grzybnią, że no nie wiem, jak trzeba bardzo być zrytym naprawdę, żeby ten film tak wymyśleć, żeby ten film ogarnąć, żeby sprawić, iż taka jest fabuła i to rzeczywiście jakoś wygląda. Gdzie jest ta myszka, cholera jasna? Jeżeli można pomyśleć, że ten film nie miał scenariusza, to tak, on po prostu chyba stwierdzono, no to dobra, zrobimy coś, tam jest Billy Drago, czyli wiadomo, że będzie się działo, będzie jazda. I czemu ten film powstał? Już ci mówię. Produkcja filmu została przyspieszona przez Dimension Films, ponieważ studiu było blisko utraty praw do serii Dzieci Kukurydzy, a ostatni film Dzieci Kukurydzy Objawienie z 2001 ukazał się 10 lat przed tym. Film telewizyjny Dzieci Kukurydzy z 2009 roku nie został wyprodukowany przez Dimension Film, lecz był kolejną adaptacją oryginalnej powieści. Ten film oczywiście będzie omówiony po tym, jak już te wszystkie filmy z oryginalnej serii omówię. No i krótko mówiąc, oni wiedzieli, że na tym ciągle biją kasę, bo wiadomo, że
wszelkiego rodzaju Blu-raye, DVD, VOD i tak dalej. To się cały czas sprzedaje, cały czas ludzie chcą to oglądać, a więc trzeba bić pianę póki gorąco i żeby ten wąski nie zabił kurę, co znosiła złote ucho. No i rzeczywiście jakoś tak to wyszło i stwierdzili, no pewnie, że tak zrobimy i Film kręcono szybko, albo bardzo szybko, bo akurat ukazał się chyba na miesiąc, może 2 miesiące przed tym, nim prawa wygasły, więc super wyszło. Ale no fabularnie jest źle, jest bardzo źle i ja wiem, że ty nie oczekujesz rzeczywiście, że 8. część to będzie coś po prostu odkrywczego, coś nowego i to nie jest taka produkcja, żeby powiedzieć, no bo wiadomo, są filmy, gdzie tam powiedzmy 8. część nawet nie jest najgorsza. Ja oczywiście mówię z przymrużeniem oka, bo też wiadomo, że powiedzmy Szybcy i Wściekli, gdzie tam budżetu jest pierdyliard pieniądzów, czy tam powiedzmy jakiś tam 8. film w cyklu Marvelowym i tak dalej, no wiadomo, tam są inne zasady, inne reguły, ale rzadko się zdarza, ażeby Halloween, Koszmar z ulicy Wiązów, Piątek 13, Władca Lalek i tak dalej, żeby 8. część była no i nie jest. I tutaj ten film nie jest wyjątkiem od reguły. Zresztą w jednym z wywiadów Stephen King, cała seria jest na podstawie opowiadania, krótkiego opowiadania Stephena Kinga. Wiesz, napisał 2-3-stronicową, przesadą teraz, ale 2-3-stronicową opowiastkę i oni na podstawie tego zrobili 8. film. I nawet jest napisane, że zainspirowany, już nie to że jest na podstawie, ale że jest zainspirowany. No masakra, po prostu masakra. I on powiedział w jednym z wywiadów dla Deadline Hollywood News z 2016 roku, przyznał, że mógłby się obejść bez wszystkich kontynuacji Dzieci Kukurydzy. Czyli pierwsza część, może gdzieś tam być, a pozostałe to, co było dalej, te wszystkie chyba 10-11 części, niech bo my tego rzeczywiście nie chcemy. No i tutaj jest źle. I no to jest slasher, tak? No tutaj nie ma straszenia, bo tutaj nie może być straszenia, ale powinno być jakieś, wiesz, powinna się polać jucha, powinno być coś ciekawego, coś interesującego, a tutaj nie ma tego, wiesz. Bo nawet jak już ten koleś, co jedzie tym autem, odkłada łyżkę, no to po prostu on wiesz, jest kamera, że tak powiem, na niego, tutaj trochę z boku, wiesz, to na takiej zasadzie. Widać? Widać. Jadę. Koniec. Tutaj trochę mu barwnika z syropem kukurydzianym dali na ryj, żona... O nie, my husband is dead, ojoj, po prostu no źle wygląda i nie jest fajnie. Jedyna, co mówiłem, że jest plus, jedyna rzecz, jaka mi się w tym filmie bardzo podobała, to jest w pewnym momencie idzie ten policjant do ich domu i on ich nie widzi, no wiesz, jak tak jest nadprzyrodzone i startuje jak słupek i śmiga normalnie i go nie ma. Mijają 3 obroty Księżyca, 12,5 dnia na Marsie. On spada. No to było ciekawe, to było niespotykane. To rzeczywiście mi się podobało. I co mi się jeszcze podobało? No nic, bo przypowiedziałem ci, jedna rzecz mi się tylko i wyłącznie podobała i to wszystko. Więc było bardzo źle. Ten film powstał. No powstał tylko i wyłącznie dlatego właśnie, żeby te prawa autorskie zachować. A powiem ci tak, za każdym razem przygotowując się do odcinka, no to mam oczywiście wypisane, co mam mniej więcej powiedzieć, jakieś tam szczegóły, tutaj mam ciekawostki. Właśnie te ciekawostki przygotowuję, wiesz, sprawdzam, co tam jest na IMDb, na Filmwebie, na Wikipedii i tak dalej. I słuchaj, taką ciekawostkę wyhaczyłem, to ci zaraz wytłumaczę, czemu tutaj się pojawia, jest to, co jest, ale ciekawostka była taka. Pomimo tytułu, czyli Children of the Corn Genesis, film nie ma nic wspólnego z Philem Collinsem oraz Peterem Gabrielem. Czemu? Ponieważ panowie pewnego okresu tworzyli zespół, który się nazywał Genesis. Właśnie tutaj masz ten zespół, który skądinąd tworzył ciekawą muzykę rockową, to fajnie dosyć wyglądało. I jeżeli masz IMDb i tam są ciekawostki na temat produkcji filmu i ktoś wrzuca informację, że film Children of the Corn Genesis nie ma nic wspólnego z zespołem Genesis, to niech się tylko to uświadomi, jak naprawdę jest film i jak źle jest to wszystko potraktowane, bo to naprawdę nie jest dobra sprawa. Nie mam dla ciebie niestety informacji, czy ten film coś zarobił i ile kosztował, bo próbowałem znaleźć takie informacje, ale na szczęście dla mnie, nie ma tutaj nic, naprawdę nic na temat tego nie ma, więc domyślam się, że na kolejną część, tak, bo tutaj mam otwartą jeszcze stronę, na kolejną część, skoro to jest rok 2011, musieliśmy poczekać aż do grubo, aż kolejnych 7 lat, a może 8. 7 lat, tak. To jest premiera tego filmu w Ameryce oczywiście, na DVD, czy na VHS-ie, czy na kim. To był 30 sierpień 2011, a kolejny film to jest 13 marzec 2018. Po drodze nie było nic. Więc stwierdzono pewnie, była to teraz poczekamy, ludziom się rzeczywiście zatęskni za tym filmem, będzie super, będzie fajnie. No nie wyglądało to super, nie wyglądało to fajnie. Jest to produkcja, której tobie nie mogę polecić. Jeżeli jesteś
wielką fanką serii Dzieci Kukurydzy, tak, no oczywiście musisz obejrzeć, no bo nie ma innej opcji. Jeżeli jesteś wielką fanką Stephena Kinga, to sobie daruj, ale jeżeli chcesz obejrzeć, no i uda mi się gdzieś znaleźć, to w opisie, także w przypiętym komentarzu będzie link do tego filmu, gdzie tam można go obejrzeć albo kupić, można sprawdzić, czy rzeczywiście to ma jakieś ręce i nogi, ale jak dla mnie ten film jest... Znaczy, ten film jest dobry z tego powodu, że mógł spokojnie zatrudnić Lincolna do montażu gówna i on te wszystkie Także Lincolnie, bardzo cię przepraszam. I am dead inside. No ale takie jest życie. Nie jest to akurat jedyny film Blues Gunny, który się ostatnimi czasy na kanale pojawił, albo pojawi, to już w zależności od tego, kiedy oglądasz ten materiał. Takich filmów oczywiście widzieliśmy mnóstwo, robionych tylko szybko. Pamiętam, któryś tam z Hellraiseru był kręcony w tydzień, któraś część z Władcy Lalek była kręcona w 3 dni, więc rzeczywiście można, no nie można, bo takie filmy powstają, to jest z grzybnią i tego się rzeczywiście nie da oglądać, ale przynajmniej ja mam do czego Blues Gun, mam rzeczywiście do czego wracać. Mam co opowiadać i mówić, że to jest złe, a to jest bardzo dobre. No różnie rzeczywiście z tym bywa, ale akurat wiem, że widzowie na tym kanale lubią oglądać sobie takie gówna. Przynajmniej kiedy ja się męczę i oglądam takie badziewia, taki chłam, no ale zdarza się po prostu, nic na to nie poradzę, ale więcej, bo pewnie, że tak. Więcej. I ciekaw jestem w ogóle, napisz mi w komentarzu, czy wyświetliwać się na ikonka, czy dostałaś tą ikonkę właśnie z zespołem Genesis, czy ją dostałaś tradycyjną, bo akurat używam testowania YouTube'owego i tam akurat są 3 różne ikony, więc jestem ciekaw, czy było ci dane zobaczyć zespół Genesis na ikonie, czy jednak nie, Dzieci Kukurydzy dojechały i daj mi znać, bo jestem ciekaw, a więcej, bo jeżeli lubisz męczyć się, jeżeli lubisz się katować, tak samo jak ja, to więcej tak filmów, pewnie, że tak, pojawi się na tej liście, a tutaj obok pewnie, że tak. Link do kanału Lincolna. Tam możesz zobaczyć kanał Lincolna i popatrzeć, co on tam sobie robi. Sprawdź, zobacz, a ja idę, nie wiem, napiję się chyba herbaty, albo obejrzę 9. część Dzieci Kukurydzy. Oh, crap.